dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o zamachach na wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Dowiecie się, kto podejmował te zamachy i dlaczego żaden z nich nie zakończył się sukcesem. Dochodziła godzina 13, 20 lipca 1944 roku, gdy w Wilczym Szańcu, leśnej kwaterze Adolfa Hitlera, położonej niedaleko mazurskiej Gierłoży, nastąpił potężny wybuch. Pół godziny wcześniej zaczęła się tam narada dowództwa Wehrmachtu z udziałem wodza III Rzeszy. Na ciężkim dębowym stole, w sali, w której odbywała się narada, rozłożone były sztabowe mapy, a generał Adolf Heusinger, szef Wydziału Operacyjnego w dowództwie Wehrmachtu, rozpoczął swój wykład na temat sytuacji na froncie wschodnim. Kilkanaście minut po tym, jak zaczął swoje wystąpienie, do sali, w której odbywała się narada, weszli spóźnieni feldmarszałek Wilhelm Keitel i pułkownik Klaus von Stauffenberg. Ten ostatni wsunął swoją czarną teczkę pod stół. Chwilę później Stauffenberg szepnął Keitlowi do ucha, że musi na chwilę opuścić to spotkanie, aby odebrać służbowy telefon. I Stauffenberg opuścił salę. Tymczasem zebrani dalej słuchali wystąpienia generała Heusingera. To właśnie wtedy nastąpił wybuch. Siła eksplozji była tak duża, że niektórych uczestników tego spotkania wyrzuciła przez okna. Spod zniszczonego stołu obrad wydobywał się ogień. W sali słychać było jęki rannych. Feldmarszałek Wilhelm Keitel krzyknął wówczas: „Gdzie jest Führer?” Ale Hitler, trzymając się za zakrwawioną prawą rękę, stanął na nogach. Okazało się, że wódz III Rzeszy przeżył tę eksplozję. Tymczasem zamachowiec, pułkownik Klaus von Stauffenberg, razem ze swoim adiutantem, porucznikiem Wernerem von Heftenem, jechali samochodem na pobliskie lotnisko polowe, z którego natychmiast odlecieli do Berlina. Obaj byli przekonani, że Hitler nie przeżył tej eksplozji. Teraz miała zacząć się druga część operacji Walkiria, w ramach której spiskowcy zamierzali opanować centra władzy w Berlinie i aresztować najbliższych współpracowników wodza III Rzeszy. Ale tak się nie stało. Zamach, do jakiego doszło w Wilczym Szańcu 20 lipca 1944 roku, nie był pierwszym zamachem na Adolfa Hitlera. Było ich znacznie więcej. Za wszystkimi z nich stała grupa członków spisku, jaki zawiązał się w niemieckim Wehrmachcie. Korzeni tego spisku należy szukać w drugiej połowie lat 30., gdy Hitler zaczął otwarcie dążyć do wywołania wojny w Europie. Spora część najwyższych dowódców Wehrmachtu była przekonana, że jest to wielki błąd, że Niemcy nie są jeszcze przygotowani militarnie do prowadzenia wojny i jeśli do niej dojdzie, zakończy się to kolejną klęską Niemiec. Dlatego starali się opóźniać wybuch wojny. Taką postawę reprezentował naczelny dowódca Wehrmachtu, feldmarszałek Werner von Blomberg. Ale taką postawę reprezentowali również dowódca wojsk lądowych, generał Werner von Fritsch oraz szef sztabu Wehrmachtu, generał Ludwig Beck. Hitler uznał wówczas, że najwyższe dowództwo Wehrmachtu stoi na drodze realizacji jego planów zbudowania tysiącletniej niemieckiej Rzeszy. To właśnie dlatego postanowił zrobić czystkę w dowództwie Wehrmachtu. Jego ludzie wywołali aferę Blomberga-Fritscha i spreparowali dowody przeciwko obu dowódcom. Żonę feldmarszałka Blomberga oskarżono o to, że w przeszłości była prostytutką. Natomiast generała Wernera von Fritscha oskarżono o homoseksualizm.
W związku z tymi zarzutami Hitler zdymisjonował obu dowódców. Ale na tym nie zakończyła się czystka w dowództwie Wehrmachtu. Hitler zdymisjonował również 16 innych generałów spełnionych stanowisk. Przesunął na znacznie niższe stanowiska 44 innych wysokich dowódców Wehrmachtu. Na ich miejsca mianował tych, którzy byli zdeklarowanymi zwolennikami jego polityki. W zaistniałej sytuacji generał Ludwig Beck, szef sztabu Wehrmachtu, wezwał środowisko niemieckich generałów do złożenia zbiorowej dymisji. Ale poza Beckiem nikt tego nie zrobił. W lecie 1938 roku wokół generała Ludwika Becka skupiła się grupa wysokich dowódców Wehrmachtu niezadowolonych z polityki Hitlera. Po jakimś czasie dołączyła do niej grupa wysokich oficerów niemieckiej Abwehry z admirałem Wilhelmem Canarisem na czele. Potem dołączyła również grupa wysokich urzędników niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To właśnie w tym kręgu narodziła się idea przeprowadzenia zamachu na wodza III Rzeszy, w wyniku którego zamierzano go odsunąć od władzy. Spiskowcy planowali, że do przeprowadzenia tego zamachu dojdzie dokładnie 28 września 1938 roku. Hitler musiał wówczas udać się do Monachium, gdzie odbywała się konferencja z udziałem premierów Francji, Wielkiej Brytanii i dyktatora Włoch Benito Mussoliniego. Spiskowcy zamierzali opanować centra władzy w Berlinie i aresztować najbliższych współpracowników Hitlera, a następnie zamierzali wysłać do Hitlera parlamentariusza z żądaniem ustąpienia. Ale tak się nie stało. Spiskowców sparaliżował całkowicie strach. Pierwsze lata wojny były wielkimi sukcesami niemieckiej machiny wojennej. Niemcy byli wręcz oszołomieni sukcesami niemieckiego Wehrmachtu w podboju Europy. Spiskowcy musieli więc swoje plany odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero na przełomie 1942 roku i 1943 roku, kiedy Niemcy zaczęli ponosić klęski na frontach. Najboleśniejszą z tych klęsk okazała się ta, którą niemiecki Wehrmacht poniósł pod Stalingradem. Spiskowcy urośli wówczas w siłę i stali się bardziej zdeterminowani do tego, aby odsunąć Hitlera od władzy i uratować Niemcy przed niechybną klęską. W gronie spiskowców pojawiły się zresztą dwie wyjątkowo charyzmatyczne postacie o wielkiej odwadze. Pierwszą z tych postaci był generał Henning von Tresckow, dowódca II Armii, która wchodziła w skład niemieckiej grupy Armii Środek na froncie wschodnim. Drugą z tych postaci był wspomniany pułkownik Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg miał już na koncie kampanię w Polsce, Francji i Afryce Północnej, w trakcie której stracił rękę i oko. Obaj wymienieni dowódcy od dawna byli zdeklarowanymi przeciwnikami Hitlera. Początkowo to von Tresckow był motorem działania spiskowców. To właśnie on postanowił dokonać zamachu na wodza III Rzeszy. Tresckow zamierzał tego dokonać 17 lutego 1943 roku, gdy Hitler miał wizytować dowództwo niemieckiej grupy Armii Środek w okolicach Smoleńska. Tresckow zamierzał zastrzelić Hitlera, ale wtajemniczony w spisek dowódca grupy Armii Środek, feldmarszałek Günther Hans von Kluge, zaczął wówczas prosić Tresckowa, aby odwołał swój zamach. Von Kluge twierdził, że jak Tresckow zacznie strzelać do Hitlera, to zabije i jego, ponieważ on będzie zbyt blisko wodza III Rzeszy. I Tresckow odwołał ten zamach. Następnego dnia usiłowano zrealizować awaryjną wersję zamachu na Hitlera. Porucznik Fabian von Schlabrendorf przemycił na pokład samolotu, którym Hitler miał odlecieć ze Smoleńska do Wilczego Szańca, butelkę z koniakiem. W tej butelce
znajdowała się wymyślnie skonstruowana bomba, która miała zostać zdetonowana na pokładzie samolotu, ale do detonacji nie doszło. Tydzień później kolejnej próby zamachu podjął się pułkownik Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorf. Gersdorf zamierzał zdetonować bombę w czasie berlińskiej wystawy sowieckiego sprzętu wojskowego, w czasie której miał być Hitler. Ta próba mogłaby się skończyć sukcesem, ale wódz III Rzeszy na kilka minut przed detonacją bomby opuścił berlińską wystawę. Gersdorf zdążył jeszcze pobiec do łazienki i rozbroić bombę. Jesienią 1943 roku sytuacja w obozie spiskowców uległa pewnej zmianie. Ciężko zachorował generał Ludwik Beck, nieformalny przywódca spiskowców. Z kolei generał von Treskow ponownie trafił na front wschodni. W zaistniałej wówczas sytuacji działaniami spiskowców zaczął kierować pułkownik Stauffenberg. To właśnie z jego inicjatywy podjęto kolejną próbę zamachu na Hitlera. Ten zamach miał przeprowadzić generał Helmut Stief. Miał tego dokonać podczas prezentacji najnowszych mundurów Wehrmachtu, jaka miała odbyć się w pałacu Klesheim koło Salzburga, w której to uroczystości miał wziąć udział również wódz III Rzeszy. Ale generał Stief popadł w nerwowe załamanie i nie był w stanie zrealizować tego zamachu. Kolejnym spiskowcem, który zgłosił się do wykonania zamachu, był kapitan Axel von den Busche. Busche miał również zdetonować bombę po tym, jak zbliży się do Hitlera, ale wskutek zmiany planów wodza III Rzeszy do tego zamachu nie doszło. Von den Busche postanowił jeszcze 3 miesiące później podjąć próbę zamachu, ale wskutek ran odniesionych na froncie nie był w stanie technicznie dokonać tego zamachu. Zastąpił go wówczas zaledwie 22-letni podporucznik Ewald Heinrich von Kleist-Schmencin, który również zamierzał zdetonować bombę w pobliżu Hitlera. Ale wódz III Rzeszy po raz kolejny zmienił swoje plany i do zamachu ostatecznie nie doszło. Kolejnym zamachowcem, który miał zgładzić wodza III Rzeszy, był kapitan Eberhard von Breitenbuch, który był adiutantem feldmarszałka Ernsta Busche. Z tej racji Breitenbuch wraz ze swoim szefem bardzo często brali udział w odprawach, jakie odbywały się w Obersalzbergu z udziałem Hitlera. Cała akcja miała więc spore szanse na powodzenie. Breitenbuch zamierzał w czasie jednej z tych narad zastrzelić Hitlera, ale gdy miało to nastąpić, na kilka minut przed naradą, Hitler zadecydował, że w naradzie nie wezmą udziału adiutanci. Kolejna szansa na zgładzenie wodza III Rzeszy minęła więc bezpowrotnie. Zdesperowany pułkownik Stauffenberg postanowił wówczas, że to on osobiście dokona zamachu na Hitlera. Zresztą los uśmiechnął się wówczas do niego. Stauffenberg został bowiem szefem sztabu niemieckiej armii rezerwowej. Z racji pełnionego stanowiska miał brać udział w naradach z udziałem wodza III Rzeszy. Stauffenberg bardzo dokładnie zaplanował zamach na Hitlera. Nie tylko samą akcję zdetonowania bomby w pobliżu Hitlera, ale również akcję przejęcia władzy po jego śmierci. Za to zadanie miał być odpowiedzialny generał Friedrich Olbricht, były przełożony Stauffenberga. Oddziały armii rezerwowej miały opanować Berlin i aresztować najbliższych współpracowników Hitlera. W planie tym ustalono również, że nowym kanclerzem Niemiec zostanie Karl Friedrich Goerdeler, konserwatywny polityk. Natomiast nowym prezydentem Niemiec zostanie generał Ludwik Beck. 14 lipca 1944 roku Hitler przeniósł się ze swojej górskiej siedziby w Obersalzbergu do Wilczego Szańca. 4 dni później Stauffenberg otrzymał rozkaz uczestniczenia w naradzie w Wilczym Szańcu, jaka miała odbyć się 20 lipca 1944 roku. To była informacja, na którą Stauffenberg czekał od dawna.
Rankiem 20 lipca 1944 roku Stauffenberg wraz ze swoim adiutantem von Heftenem wsiedli do samolotu na jednym z podberlińskich lotnisk i odlecieli do Kętrzyna. Gdy znaleźli się w Wilczym Szańcu, było jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia narady. Stauffenberg postanowił więc zjeść śniadanie i odpocząć, ale około godziny 12 poinformowano go, że narada odbędzie się pół godziny wcześniej. W tej sytuacji Stauffenberg udał się do łazienki, gdzie przy pomocy swojego adiutanta von Heftena uzbroił bombę i włożył ją do swojej teczki. Gdy wraz z feldmarszałkiem Keitlem weszli na salę, w której odbywała się narada, Stauffenberg dyskretnie wsunął teczkę, w której była bomba z zapalnikiem czasowym. Chwilę później opuścił tą salę z uwagi na pilny służbowy telefon. To właśnie wtedy nastąpiła detonacja, ale ta detonacja nie zabiła wodza III Rzeszy. Spiskowcy nie zdołali również opanować Berlina i aresztować najbliższych współpracowników Hitlera, a to oznaczało dla nich najgorszy z możliwych scenariuszy. Zemsta Hitlera była okrutna. Aresztowania, brutalne śledztwa, tortury i śmierć na rzeźniczym haku były jej elementami. Ale wszystkie represje wobec spiskowców, jakie miały miejsce po nieudanym zamachu na wodza III Rzeszy w Wilczym Szańcu, to temat na odrębną historię. W następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak III Rzesza ograbiła Europę i gdzie ukryła swoje łupy. Dowiecie się również o tym, jak ta grabież przyczyniła się po wojnie do zbudowania potęgi Niemiec. Ten film zatytułowałem Złodzieje Europy. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów, jak również za wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Dariuszowi Kwoka i panu Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.